Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, Dzisiaj chcę się z Wami podzielić pewną szczególną moją prelekcją, prezentacją. Jak widzicie tutaj na podglądzie Sztuka Długowieczności. Otóż kilka dni temu, 30 czerwca 2025 roku, miałem wielką przyjemność, ale też nie ukrywam zaszczyt, uczestniczyć w bardzo dużym evencie, w którym uczestniczyło blisko chyba około 600 osób. Oprócz tego byli wśród tych ludzi lekarze, właściciele klinik urody, klinik estetycznych, że tak powiem, zajmujących się generalnie estetyką ciała i tak dalej, i tak dalej. Byli kosmetolodzy, właściciele dużych gabinetów kosmetycznych i tak dalej. Za chwileczkę przybliżę oczywiście temat. Zostałem zaproszony z taką prelekcją wstępną, wprowadzającą. Akurat to trwało chyba z mojej strony 40 minut. Em, Tak prawdę mówiąc, na temat tak zwanej medycyny częstotliwościowej, co on robi z naszym ciałem i tak dalej. Nie przypadkiem właśnie przed tą datą, przed 30 czerwca, wstawiłem nową playlistę, medycynę częstotliwościową, bo dzisiaj w ten sposób można to określać. I już tam przez chyba około półtora tygodnia podawałem audycje dotyczące właśnie wpływu wibracji na naszą rzeczywistość, na nasze ciała, na nasze otoczenie, na całą planetę, na całe życie i tak dalej. Dzisiaj będzie troszeczkę głębiej, takie podsumowanie. Mój syn Piotr robił live'a z tej audycji na żywo, z tego eventu, przepraszam, na żywo. Natomiast no, technicznie akurat to nie zagrało za dobrze. Trzeba byłoby coś poprawić, bo akurat ekran się nam zbiesił i w tej chwili jest tak o 90 stopni przekręcone to, więc słuchać oczywiście można, ale z drugiej strony to było nagranie na żywo, daleko od mikrofonu, więc może nie za bardzo wyraźne, a temat jest niezwykle ciekawy, przyszłościowy. Myślę, że powinien Was zainteresować, stałych słuchaczy, a oprócz tego tych, którzy interesują się w ogóle tematami zdrowia, wellness. Powinno to zainteresować właścicieli gabinetów kosmetycznych, w ogóle wszystkich ludzi, którzy zajmują się tą akurat dziedziną piękna, urody, ale też zdrowia i tak dalej. Słuchajcie, kochani, żeby nie przedłużać, udostępnię ekran i najpierw jeszcze kilka słów na temat tego, gdzie był organizowany ten event, to wydarzenie, kto uczestniczył i tak dalej, i tak dalej, kto w ogóle organizował to wydarzenie. Więc słuchajcie, tu akurat mam podgląd na jedną ze stron polskiej firmy ITP SA, Biomedical Company. Tak jak powiedziałem, w ogóle temat oczywiście dotyczył częstotliwości, wpływu częstotliwości na długość życia i tak dalej. I teraz, kochani, a więc współczesna nauka coraz intensywniej bada wpływ częstotliwości na funkcjonowanie komórek, odkrywając mechanizmy wspierające regenerację organizmu i opóźniające procesy starzenia. Więc generalnie ten event był poświęcony zagadnieniom anti-aging, czyli procesom przeciwstarzeniowym. Chodzi o utrzymanie długiego życia, ale w zdrowiu i sprawności. Bo pytanie jest takie, można długo żyć, ale ostatnie lata życia to mogą być, kochani, bardzo, bardzo trudne dla wielu ludzi. A więc 30 czerwca 2025 roku odbył się ten event. Możecie wejść na stronę, ewentualnie dla tych, którzy będą szerzej zainteresowani całym programem, chociażby jakie były tematy, bo na przyszłość może ktoś z Was zechce uczestniczyć w następnych dwóch edycjach organizowanych przez firmę ITP SA, jeszcze raz powtórzę, Biomedical Company. Więc tu macie cały program. Jak widzicie, częstotliwości życia w wymiarze regeneracji i długowieczności, akurat ja otwierałem moją prelekcją. Później następnie to się rozwijało. Jeszcze raz powtórzę, że wielka
wielka przyjemność, wielki zaszczyt występować w gronie ekspertów, uznanych ekspertów, między innymi profesor Pier Antonio Bacci i wielu innych, ale dlaczego ja wymieniam to nazwisko Pier Antonio Bacci? Dlatego, że chcę zrealizować jeszcze jedną bardzo ciekawą audycję. Otóż ten profesor, włoski naukowiec i lekarz wysokiej klasy, on opracował w 2015 roku swój własny program detoksu, odkwaszania. Ja tak się uśmiecham, bo ciągle spotykam się z takimi zarzutami. Żaden lekarz o tym nie mówi, co to za bzdura, odkwaszanie nie istnieje. I on o tym bardzo wyraźnie mówił. Mówił o tym, że trzeba rozróżnić dwa pojęcia. Zakwaszenie krwi, bardzo niebezpieczne, acydemię, od przekwaszenia tkanek, od zakwaszenia tkanek i tak dalej, i tak dalej. Ale to już mniejsza z tym, dlatego tak się uśmiecham po prostu troszeczkę ironicznie, bo żaden lekarz o tym nie mówi. Zorganizował profesor Bacci, opracował w zasadzie w roku 2015 swój program. Natomiast ja akurat i wielu moich znajomych w Polsce realizujemy od 2012 roku inny zupełnie program, który wyprzedził program profesora Bacci, który w ogóle funkcjonuje od 2005 roku, czyli 10 lat wcześniej został zaprojektowany przez czeskich lekarzy. Genialny program. Jak ktoś z Was kto nie jest jeszcze zorientowany, o co chodzi, to może po prostu kontaktować się ze mną, żeby zapytać i tak dalej. A więc będziecie mieli tutaj, jak wejdziecie, klikniecie w link, który będzie zamieszczony w opisie audycji. No i z wielką przyjemnością tu jest. Mile łechce to moje ego oczywiście i tak dalej. Na razie zatrzymuję to udostępnienie, więc tylko kwestia tego, jak to się po prostu odbywało. Warszawa, Teatr Polski, jeszcze raz powtarzam, 30 czerwca 2025 roku. Natomiast teraz udostępnię, kochani, moją prezentację i przedstawię Wam to, czym ja się tam zajmowałem. Pokaz slajdów, moment. Od początku, czym ja się tam zajmowałem. Tak jak mówiłem, otwierałem cały ten potężny event, który trwał od godziny 10 do godziny 17 chyba 30, a więc dość długo. Od razu powiem, zareklamuję przy okazji moje książki, dlatego że akurat ten temat częstotliwości życia w wymiarze regeneracji i długowieczności robiłem na podstawie wiedzy, którą zawieram w moich książkach. Magnetostymulacja i magnetorelaksacja, jak suplementować organizm polami magnetycznymi, biomagnetyzm, część pierwsza, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu oraz, kochani, biomagnetyzm, część druga, jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu. O tym też była mowa na tej konferencji naukowej. Była również mowa o wykorzystaniu różnego rodzaju urządzeń służących regeneracji, przedłużeniu zdrowia, różnego rodzaju zabiegom, które mają wpływ również na inne zabiegi, na przykład na zabiegi chirurgiczne. Była mowa tam bardzo szeroko o takim urządzeniu QMR, kwantowy rezonans molekularny. Kilka słów ja na ten temat zawrę w opisie audycji, a teraz już przechodzimy, kochani, do tej mojej po prostu prezentacji. Więc pierwsza sprawa, oczywiście się przedstawiłem, dla tych, którzy tutaj po raz pierwszy są, również się przedstawiam, jestem autorem wielu książek, publicystą, wykładowcą, propagatorem profilaktyki zdrowia oraz inżynierii anti-age, czyli po prostu przeciwstarzeniowej. Jesteście na YouTubie, kanał Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski, ale też moja strona www.januszdabrowski.pl, czyli bez polskich liter to wszystko. Kochani, zacznijmy od cytatu. Przyszła medycyna będzie medycyną częstotliwości. To jest cytat przepisywany Albertowi Einsteinowi i tutaj trzeba od razu po prostu zrobić takie przypomnienie. Co to znaczy częstotliwość? W fizyce częstotliwość to liczba zliczająca zdarzenia okresowe. Na przykład cykle drgań
ruchu falowego na jednostkę czasu mierzona w hercach. 1 herc oznacza 1 cykl drgania wykonany w ciągu 1 sekundy. A więc załóżmy, jeżeli coś miałoby wykonać okrąg, taki ruch po okręgu, to zaczynamy od pierwszego punktu, odchodzimy, cały cykl się zamyka, dochodzimy, to jest jeden pełny cykl, albo ewentualnie, jeżeli to są drgania, to z położenia równowagi w położenie maksymalnego wychylenia w jedną stronę, przejście przez położenie równowagi, wychylenie w drugą stronę maksymalnie i powrót do położenia równowagi. To jest 1 cykl. Jeżeli ten 1 cykl trwał w ciągu 1 sekundy, to znaczy, że mamy z częstotliwością 1 Hz. Medycyna częstotliwościowa opiera się na teorii rezonansu, a w zasadzie biorezonansu i wykorzystuje fale elektromagnetyczne lub mechaniczne o określonych częstotliwościach do diagnozowania lub leczenia problemów zdrowotnych. Przykładem to jest fototerapia, magnetoterapia, w tym również magnetostymulacja. To jest, że tak powiem, rząd wielkości, jeżeli chodzi o jakość zabiegów. Magnetostymulacja jest oczywiście znacznie lepsza. Terapia akustyczna, po prostu wiele innych. I żeby mówić o medycynie częstotliwościowej, to trzeba, kochani, przypomnieć, jakie były modele funkcjonowania ludzkiego organizmu. Modele? Tak, modele funkcjonowania. Otóż podstawowy model mechaniczny, który myśmy nałożyli na człowieka, na funkcjonowanie, tak sobie wyobrażaliśmy, że człowiek to jest taka machina i w tej machinie czasami dochodzi do jakichś przypadków, wypadków i tak dalej. Tutaj oczywiście mamy na przykład złamaną nogę, no więc złamana kość, jest to machina, kawałek, jakaś część uległa złamaniu, zniszczeniu. Trzeba te części połączyć. Tu jak widać ulega to połączeniu, ale jak widzicie, o, coś tutaj się zgina, coś tu się porusza, a więc jesteśmy taką machiną. Jakieś mechanizmy tutaj są. Później zorientowaliśmy się, kiedy zorientowaliśmy się? Najczęściej to było po wielkich jakichś bitwach, trwały różnego rodzaju rzezie. Oho, coś wewnątrz mamy, a więc mamy widać, okazało się wątroby, oczy, mózgi, serca, płuca i tak dalej, nereczki, żołądek, jelitka. Te, przepraszam, podroby czasami no, walały się po polach bitew, przepraszam za drastyczność, ale taka jest prawda. I ludzie porównywali z kolei to do zwierząt, które szły na rzeź jako pożywienie dla nas, a więc tam podobne były wtrzewia. I ten układ wiemy, że można do tego układu coś po prostu podawać, a więc można robić na przykład iniekcje, zastrzyki, można dokonywać inhalacji i tak dalej. Ale z czasem wykształcił się model biochemiczny, bo zrozumieliśmy, że przecież ten układ mechaniczny nie funkcjonuje bez zasilania, a więc pokarmu. A więc mamy pokarm w trakcie wszelkiego rodzaju procesów metabolicznych zamienia się w glukozę, czyli cukrowiec, cukier, który ma zasilać cały nasz organizm, po prostu zasilać energią i tak dalej. I tak prawdę mówiąc, kochani, te szlaki metaboliczne są na tyle skomplikowane, że nikt na świecie, żaden najlepszy nawet specjalista nie jest w stanie zrozumieć, rozpatrzyć, zanalizować tych wszystkich szlaków metabolicznych, które dzień w dzień funkcjonują w naszym organizmie, gdzie w ułamku sekundy zachodzą miliony reakcji i tak dalej. Pytanie, jak to w ogóle zrozumieć? A zrozumieć możemy prosto. Może nie tyle zrozumieć, ile się zachwycić, kochani, samymi sobą i zadać sobie pytanie, kto nas stworzył, jakiej technologii użyto, jaki to był projekt, kto ten projekt opracował. I warto się zastanowić nad tym bardziej, że nie jesteśmy tylko wyłącznie samym ciałem, ale coś jeszcze tam w nas jest i będziemy za chwileczkę o tym mówić. I z czasem ten model też biochemiczny ewoluował, bo okazało się, że tak prawdę mówiąc jesteśmy bioelektroniczni. Można powiedzieć elektromagnetyczni, ale jeszcze dalej pójdziemy, bioelektroniczni. Dlaczego? Nasze ciała składają się z substancji. Te składają się ze związków chemicznych, te z kolei z pierwiastków chemicznych, które
z których się nie da wyodrębnić już innych substancji prostszych niż dany pierwiastek, a więc złoto pozostanie złotem, miedź miedzią, żelazo żelazem i tak dalej, ale okazuje się, że pierwiastki chemiczne zbudowane są z atomów. I teraz co dalej? Okazuje się, że atomy tworzą gęsty, materialny, żywy świat. Wokół jąder atomowych krążą elektrony, dokonując przeskoków kwantowych między swoimi orbitami. Elektrony posiadają energię, bo jeżeli przeskakują z orbity na orbitę, to posiadają energię charakterystyczną dla danej orbity, czyli dysponują tak zwanym poziomem energetycznym, stanem kwantowym. Dokonując przeskoków między stanami energetycznymi z orbity na orbitę, albo emitują, albo pochłaniają energię, czyli wymieniają się natychmiastowo informacjami. To jest niesamowite właśnie w fizyce kwantowej, że elektrony w sposób natychmiastowy wymieniają się elektronami, a więc jesteśmy istotami też, można powiedzieć, kwantowymi. To jest nasze kwantowe życie. I tutaj o tym mówił szczególnie dużo w wielu swoich książkach, publikacjach naukowych nieprawdopodobny polski naukowiec, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak. Jedno zdanie tylko z niego: żywa materia stanowi kwantowe sprzężenie zjawisk chemicznych i elektronicznych, przy tym sprzężenie nierozdzielne. I te zjawiska chemiczne zasilają zjawiska elektroniczne, ale coś jeszcze musi być, co steruje tym wszystkim i reguluje. Będziemy o tym jeszcze mówić. Spójrzcie na komórkę. To jest model komórki, a tu z boku macie po prostu opisy poszczególnych części istniejących w komórce. Nie będę tego oczywiście odczytywał, to jest tylko pewna metafora. Jak nieprawdopodobnie skomplikowanie zbudowana jest podstawowa część naszych ciał, komórka. Okazuje się w dodatku, że każda komórka jest zarówno nadajnikiem, jak i odbiornikiem informacji, przede wszystkim elektromagnetycznej. Organizmy są w związku z tym scalonymi układami elektronicznymi, zbudowanymi między innymi z białkowych półprzewodników, piezoelektryków, piroelektryków i wielu innych elementów mających cechy układów elektronicznych. Ja w tej chwili nie będę tłumaczył, kochani, co to są piezoelektryki, piroelektryki i tak dalej, tranzystory, diody, bo to nie ma sensu. Przedłużymy sobie tylko to. No, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to niech sobie wygoogluje po prostu. I okazuje się w związku z tym, że człowiek jest bioelektronicznym układem, w którym wszystkie procesy życiowe są sterowane elektrycznie, a regulowane magnetycznie. No więc można teraz byłoby się zastanowić. Ciało? O co chodzi? Kim jestem? W takim razie, czy ja jestem ciałem? Czy ja mam ciałem? Kim jestem? I teraz okazuje się to, o czym ja już wcześniej wspomniałem dosłownie minutę temu, że mamy ciała, my mamy ciała, nie ciało ma nas, nie jesteśmy ciałem, my mamy ciała, ale mamy też, czyli jest body, mind, spirit, ciało, umysł, duch, dusza. I o te wszystkie trzy składniki mamy obowiązek zadbać, jeżeli w ogóle myślimy o zdrowiu i sprawności. Jeżeli któryś, to jest akurat przykład triady Maxwella, body, mind, spirit, jeżeli któryś z tych elementów szwankuje, przestaje prawidłowo funkcjonować, mając wpływ na pozostałe, zaczynają się problemy. Jeżeli ciało źle funkcjonuje, nieprawidłowo, to wpływa to na działanie umysłu, psychiki, ale też na funkcjonowanie naszego ducha. Jeżeli mamy, nawet ciało jest sprawne, ale mamy jakieś problemy psychiczne, może obciążenia, stresy i tak dalej, to ciało zaczyna szwankować. A więc w związku z tym potrzebujemy być harmonijnie zasilani. Podstawowe źródła informacji biochemicznej, biofizycznej, duchowej to jest pokarm,
Nie produkty do jedzenia, podkreślam, pokarm, woda, dźwięk, elektromagnetyzm, w tym światło, emocje, czyli miłość, przytulenie, ukojenie, spełnienie. W tym kontekście mamy metody leczenia. Od ziołolecznictwa, lekarstw chemicznych, czyli farmakoterapii i psychoterapii do terapii częstotliwościami jako czynnika fizykalnego. I jeżeli mówimy model bioelektroniczny, to znaczy mówimy o bioelektronice. Ten termin bioelektronika oznacza zazwyczaj naukę o zjawiskach życiowych przebiegających z udziałem elektronów jako swobodnych nośników ładunków elektrycznych traktowanych jako rodzaj pokarmu odżywiającego elektroniczne struktury organizmów, a jednocześnie elektrony są nośnikami informacji. Oczywiście bioelektronika oznacza także elektronikę medyczną i biologiczną, obejmującą konstruowanie i wykorzystanie urządzeń elektronicznych mających zastosowanie w badaniach biomedycznych, diagnostyce i terapiach medycznych, rehabilitacji, regeneracji, szeroko pojętych działaniach wellness, działaniach anti-aging. Pojawiły się w związku z tym nowe możliwości diagnozowania i terapii. Światłoterapia, koloroterapia, laseroterapia, bioakustyka, magnetostymulacja, ale wszystkie one łączy wspólny czynnik, wspólne źródło, pole elektromagnetyczne. Dlatego, że pole elektromagnetyczne można zamieniać na działania akustyczne, na światło, bo przecież światło jest falą elektromagnetyczną, koloroterapią i tak dalej, i tak dalej. Pole to, pole elektromagnetyczne, PME, PEM, PEM, pole elektromagnetyczne jawi się jako życiowy fluid nasycający organizm, podtrzymujący czynności wszystkich jego części, naprawiających uszkodzenia i przywracający funkcje chwilowo unieczynnione. Pola magnetyczne, okazuje się, niskich natężeń działają bardziej informacyjnie niż energetycznie. Dlatego możliwe są tak zwane przeszczepy informacyjne, to jest określenie profesora Włodzimierza Sedlaka, czyli energoinformacyjne transfuzje, czy przekazy wibracyjne zasilające życie i regulujące procesy życiowe. I tu pojawia się nowa domena działania, biofizykalna medycyna informacyjna, obejmująca regulację organizmu i procesy naprawcze w wyniku przekazywania mu odpowiednich bioinformacji. I tu posłużę się cytatem z profesor doktor habilitowanej Krystyny Opalko. Medycyna fizykalna to dyscyplina medycyny klinicznej oparta na wykorzystaniu energii, czyli czynników fizycznych, głównie wytworzonych sztucznie, zarówno w profilaktyce, rehabilitacji oraz leczeniu. Ale nie tylko oczywiście. Zmiany w organizmie są dokonywane poprzez przekazywanie w subtelny sposób energoinformacji na poziomie kwantowym w postaci wibracji o odpowiednich częstotliwościach. Można je przełożyć na kolory i dźwięki, o czym już mówiliśmy. I cytat tutaj z książki Anatomia energetyczna ciało jako świadomość Bruce'a Bergera. Współczesna fizyka dowodzi, że cały dostrzegalny wszechświat składa się z wibracji. Grawitacja, elektromagnetyzm, światło, ciepło, a nawet materia są zjawiskami falowymi. Każdy żywy organizm oscyluje. Każdy organizm jest niepowtarzalny i funkcjonuje na bazie indywidualnej matrycy informacyjnej, matrix, w postaci spektrum drgań własnych komórek, tkanek i narządów, dokładnie w tej kolejności. Wyróżniamy tu drgania fizjologiczne, zdrowe, które koordynują reakcje chemiczne, sterują procesami rozwojowymi i regeneracyjnymi oraz drgania patologiczne, spowodowane stanami zapalnymi, ogniskami chorobowymi, obecnością wirusów, bakterii, i egzotoksyn. Warunkiem odzyskania zdrowia jest regulacja wszystkich systemów organizmu poprzez uporządkowanie i zharmonizowanie jego wibracji. I tutaj, kochani, odniesiemy się do pewnych odkryć angielskiego profesora Williama Rossa Adeya,
odkrywcy okna Aday's Window, zaraz o tym jeszcze powiem, który twierdził, uporządkowanie harmonizowania wibracji odbywa się poprzez stosowanie bardzo subtelnych, słabych sygnałów, ponieważ system biologiczny reaguje na specyficzne częstotliwości fal w ściśle określonym ultrasłabym zakresie intensywności. I Adey odkrył, że pewne częstotliwości mogą docierać do wnętrza organizmu, jeżeli dokładnie trafią w odpowiednią bramkę, którą nazwam po prostu oknem. A więc no, to są niesamowite rzeczy. Okazało się w dodatku, że sygnały słabe, o bardzo niskim natężeniu i małej mocy, mają największy terapeutyczny wpływ na organizm, wskutek swojej kompatybilności z żywymi organizmami, właśnie dzięki tej małej mocy, czyli delikatna pieszczota, delikatny dotyk, delikatny szum, delikatne drżenie liścia, delikatna, cicha muzyka mocniej oddziałuje na przykład na nas, na naszą psychikę, na nasze ciała fizyczne, niż gwałtowny impuls, jakieś tam powiedzmy mocne masaże czy coś w tym rodzaju. Teorię elektrosłabych oddziaływań stworzyli już w 1960 roku trzej laureaci Nagrody Nobla z 1979 roku w dziedzinie fizyki: Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg oraz Abdus Salam. W Wielkiej Brytanii badania w dziedzinie wzajemnych oddziaływań bardzo słabych pól elektromagnetycznych z organizmami żywymi prowadzi profesor Cyril W. Smith z University of Salford w Manchester. Za wyjaśnianie struktury kwantowej oddziaływań słabych w fizyce laureatami Nagrody Nobla w 1999 roku zostali dwaj Holendrzy, Gerardus 't Hooft i Martinus Weltman. I teraz przyjrzyjmy się naszemu ciału, tym, kim jesteśmy. Ludzka postać, jeszcze raz powtarzam, czy my jesteśmy tylko ciałem z funkcjonującymi narządami, oczywiście komórkami, tkankami, narządami itd., itd. Kim my jesteśmy? Okazuje się, że to ciało funkcjonuje jak wieloosobowa, bardzo liczna orkiestra filharmoniczna, gdzie każdy muzyk i każdy instrument musi być nastrojony. To są na najwyższym poziomie światowej klasy muzycy i na najwyższym poziomie technicznym instrumenty. Co się stanie, jeżeli dojdzie do rozstrojenia instrumentu? Jeżeli mamy harmonię, mamy zdrowie. Jeżeli jeżeli są pewne procesy zafałszowane, jest fałszowanie, czyli niewłaściwe częstotliwości, dochodzi do choroby. Ustrój człowieka w takim razie jawi się jako komputer i jednocześnie instrument muzyczny wydający wiele dźwięków naraz. Rozstrojenie organizmu spowodowane dzisiejszym trybem życia, pośpiechem, niewłaściwą dietą, czyli sposobem odżywiania się, stresem, smogiem elektromagnetycznym i akustycznym, smogiem również tym powiedzmy powietrznym, brakiem dostatecznej ilości ruchu i tak dalej, sprzyja chorobom. W przypadku niedomagań zdrowotnych należałoby właściwie nastroić instrument, jakim jest organizm, wprowadzając do niego odpowiednie wibracje, czyli informacje, na przykład w formie odpowiednio dobranych dźwięków, czyli czynników akustycznych. Oczywiście możemy mówić o farmakoterapii, bo farmakoterapia również wprowadza pewne substancje, które poprzez swoje działania wprowadzają odpowiednie częstotliwości, informacje, wibracje do organizmu. Natomiast tutaj mamy znacznie wyższy poziom oddziaływania na organizm przy pomocy czynników biofizykalnych. A więc na przykład odpowiednio dobrane dźwięki, czyli czynniki akustyczne, posłużą jako katalizator w procesach uzdrawiania.
dobrane specyficzne częstotliwości dźwięku wpłyną na psychikę i ciało, doprowadzając je do pierwotnego porządku. Masaże dźwiękiem skutecznie zwalczają ból. Łagodzą prawie całkowicie bóle miesiączkowe i porodowe. To są, słuchajcie, kochani, doświadczenia niemieckich ginekologów i położników. Dźwięki to medium dokonujące transferu wibracji zdrowia. Nasze ciała absorbują dźwięki, pochłaniają. Jeżeli są właściwie dobrane, będą dokonywać transferu wibracji zdrowia do organizmu. Wibracje te usuwają blokady energetyczne organizmu, doprowadzając go do równowagi i harmonii. Stymulacja wibracjami dźwiękowymi pozwala odzyskać i wzmocnić zdrowie psychofizyczne, odprężać, dodawać energii, naprawiać uszkodzenia biopola. Wibracje są odbierane przez ciało poprzez tak zwane mechanoreceptory, przede wszystkim ciałka blaszkowate Wattera Paciniego. W związku z tym okazuje się, że dźwięk i muzyka jawią się jako najsilniejsze źródła uzdrawiającej mocy. Kochani, my ludzie, jesteśmy jak stworzeni niejako do komponowania muzyki. W najbardziej tak zwanych prymitywnych plemionach, tak nazywanych przez człowieka tak zwanego cywilizowanego, tam nawet w tych tak zwanych bardzo prostych plemionach, gdzie życie jest bardzo proste, ludzie wykorzystują dźwięki, tworzą muzykę. I zharmonizowaniu wibracji organizmu może służyć transfer energoinformacyjny z wykorzystaniem źródła wzorcowych wibracji i wykorzystaniem zjawiska rezonansu, a raczej biorezonansu, bowiem, cytat z profesora Cyryla Smitha, sygnały muszą być w rezonansie ze specyficznymi receptorami w celu uzyskania odpowiedniego efektu. Odbywa się to na poziomie kwantowym z użyciem, jak mówiliśmy, bardzo niskich energii działających jedynie na chore komórki. W celu oddziaływań bioinformacyjnych na organizm szczególną rolę odgrywają pulsujące pola magnetyczne. To jest o włączanych i wyłączanych na przemian impulsach, wytwarzane na przykład przez aparaturę biorezonansową, ultradźwiękową, urządzenia do magnetostymulacji, terapii fal milimetrowych, rezonansowej sygnalizacji cząsteczkowej i tym podobnych. Oddziaływania te między innymi regulują procesy życiowe poprzez wywoływanie stanów wzbudzenia elektronowego i zmianę układu elektronów w organizmie, indukowanie w elektrolitach organizmu zmiennego napięcia wymuszającego przyspieszenie ruchu jonowego, to znaczy oscylację jonów przy błonach komórkowych. Spełniają również w komórkach rolę katalizatorów, przyspieszając reakcje i w subtelny sposób je modyfikując. Oddziałują na krew, na hormony, na enzymy, na koenzymy, w skład których wchodzą pierwiastki tak zwane paramagnetyczne i ferromagnetyczne, a także inicjując procesy fizjologiczne na poziomie komórkowym. Powstała już, kochani, nowa nauka. Eniologia to jest nauka o wymianie informacji drogą energetyczną. W jej rozumieniu proces regeneracji, uzdrawiania czy oddziaływań przeciwstarzeniowych to przekazywanie energii wibracyjnej poprzez rezonans energetyczny od uzdrowiciela, healera, konkretnego człowieka lub odpowiednio skonstruowanego urządzenia technicznego do uzdrawianego. Kochani, takie urządzenia są. Jeżeli chodzi o urządzenia do magnetostymulacji, to jest BEMER, to jest CLOUD, to jest MIM2 i szereg innych. Tutaj w tym przypadku QMR, czyli kwantowy rezonans, rezonans molekularny i tak dalej, i tak dalej. To również sprzęt biorezonansowy wszelkiego rodzaju. Więc ten rezonans energetyczny wymaga jednak częstotliwościowego dostrojenia się do wzorca, pierwotnej matrycy doskonałości. Częstotliwościowe dostrajanie się do wzorca zdrowia,
Czyli wprowadzanie odpowiednich wibracji do organizmu umożliwia fizyczną, emocjonalną i umysłową odnowę każdego narządu organizmu. Uzdrawiające wibracje, czyli częstotliwości, przekazywane do organizmu w postaci czynników energoinformacyjnych, wpływają na układ endokrynny i psychikę człowieka. W ten sposób powstała nowa gałąź wiedzy – psychoneuroimmunologia. Terapię częstotliwościami, kochani, to jest domena medycyny częstotliwościowej, alternatywnego systemu leczenia, który zakłada, że każdy organ i tkanka wibrują z określoną częstotliwością. Celem tej terapii jest przywrócenie prawidłowych wibracji w organizmie poprzez wykorzystanie fal elektromagnetycznych, akustycznych i innych oddziaływań falowych i wspiera to procesy regeneracyjne i samoleczenie. Nie chodzi, kochani, tutaj o samą naprawę, bo naprawa to jest spawanie, przykręcenie dodatkowych elementów, jeżeli chodzi o taką typową mechanikę. A regeneracja to jest powrót do poprzedniego stanu. W praktyce wykorzystuje się na przykład tutaj częstotliwości solfeggio lub Pola-Nogier. Mają one wybitnie pozytywny wpływ na ciało i umysł. W 1970 roku francuski neurolog Paul Nogier, twórca metody leczenia poprzez nakłuwanie wybranych punktów małżowin usznych, auriculoterapia, udowodnił, że wszystkie tkanki, organy ciała funkcjonują z określonymi częstotliwościami. Stosując wiele form stymulacji organizmu poprzez magnetoterapię, koloroterapię, wpływ wibracji różnych substancji, stwierdził, że ludzkie ciało reaguje na 7 podstawowych częstotliwości. Nazwano je później częstotliwościami Nogier. Można je stosować w medycynie, we wszelkich terapiach związanych z regeneracją, w wellness itd., itd. Paul Nogier stwierdził, że jeśli dochodzi do rozregulowania częstotliwości drgań organów, tkanek i komórek, wówczas skutkuje to nieprawidłowymi przemianami biochemicznymi, zakłóceniami metabolizmu i w organizmie pojawiają się choroby. W celu jego uzdrowienia należy dokonać swoistego nastrojenia organizmu na częstotliwości prawidłowe, wzorcowe. Odkrycie Paula Nogier uznaje się za jedno z największych w medycynie. Czemu o tym nie wiemy? Znaczy już teraz wy wiecie. Organizmowi brakuje niekiedy energii o konkretnych częstotliwościach i długościach fal. Energią tym odpowiadają na przykład konkretne barwy lub dźwięki, czyli fale świetlne lub akustyczne o ściśle dobranych częstotliwościach. Przekaz do organizmu takich częstotliwości pozwala przywrócić w nim równowagę wewnętrzną. Działanie światła lub dźwięków na organizm związane jest przede wszystkim ze wzbudzeniem cząsteczek lub atomów pod wpływem fotonów i fononów. Foton to jest podstawowa porcja światła. Fonon podstawowa porcja dźwięku. Kwant dźwięku, wcześniej foton, kwant fali świetlnej. Prowadzi to do różnych wtórnych reakcji bioelektronicznych. Efekty te zależne są od energii fotonów i fononów, wspomnianych już, ich liczby, to jest natężenia światła czy dźwięku, stanu fizjologicznego organizmu, temperatury otoczenia i wielu podobnych po prostu czynników. Działanie światła lub dźwięków na organizm polega na dynamicznym ich oddziaływaniu, to jest wpływie sterowniczym na układ elektronów w komórkach organizmu i ich wzbudzenie. Do tego dochodzi możliwość przetwarzania energii, czyli oddziaływania fal świetlnych lub dźwiękowych dostarczanych z zewnątrz z elektronami organizmu. Czyli mówimy wówczas o tak zwanym, kochani, dokarmianiu kwantowym. Skuteczność przenoszenia energii wzbudzenia elektronowego w układach żywych jest bardzo znaczna. Bez problemów jest przekazywana drogą bezpromienistą do odległych nawet struktur organizmu, komórek i tkanek tak zwanych peryferyjnych,
czyli do skóry, do włosów, do paznokci. A w jaki sposób się ten transfer odbywa? Przy pomocy tak zwanych mikrotubul. Ja o tym piszę między innymi w zasadzie w dwóch książkach, bo w pierwszej części biomagnetyzmu i w magnetostymulacji również pokazuje, jak wyglądają te mikrotubule. Są wielokrotnie cięższe od ludzkiego włosa, niedostrzegalne dosłownie dla chirurgów. Zachodzą w nich, w tych strukturach organizmu, tych peryferyjnych, skóra, włosy, paznokcie, przemiany biochemiczne. W ten sposób wszystkie układy organizmu, a zwłaszcza nerwowy, są nasycane i przemieniane przez energię światła i dźwięków. I ten kształtotwórczy, niezależny wpływ światła i dźwięków obserwuje się w świecie wszystkich organizmów. Poddanie organizmu działaniom terapeutycznych pasm fal, czyli pola elektromagnetyczne, światło, dźwięki, oznacza dostarczanie z zewnątrz energii wpływającej na emisję biofotonów przez komórki organizmu. Następuje pobudzenie zjawisk fizycznych wpływających na procesy przemiany materii, a w rezultacie na usuwanie toksyn, na procesy regulacyjne i naprawcze, a nam chodzi przede wszystkim o procesy regeneracyjne, spadek poziomu stresu, stanów depresyjnych, zwiększenie stopnia relaksacji organizmu i w efekcie wzrost dobrostanu organizmu, a także na opóźnianie procesów starzenia organizmu. Dzieje się tak wskutek wpływu zabiegów na zwiększone wytwarzanie w organizmie, kochani, tak zwanej telomerazy, enzymu odbudowującego telomery poprzez ich wydłużanie. O, tu macie telomery, jasne stożki na końcach chromosomów, to są telomery i one w miarę naszego życia ulegają skracaniu. W wyniku czego? No, w wyniku właśnie naszego stylu życia przede wszystkim. A więc chodzi o to, żeby w organizmie wytwarzać jak najwięcej telomerazy, tego enzymu odbudowującego telomery poprzez ich wydłużanie, ale poziom telomerazy w organizmie jest uzależniony w dużym stopniu od stanu psychicznego. Na przykład głęboki relaks uzyskiwany podczas omawianych terapii zwiększa poziom tego enzymu. Relaksacja, wysłuchiwanie spokojnej muzyki i tak dalej. Okazuje się, że w mózgach osób poddawanych relaksacji zaobserwowano obniżenie się tempa zmian charakterystycznych dla procesów starzenia się, spowolnienie atrofii mózgu oraz pozytywne oddziaływanie na układ odpornościowy. Wszystkie komórki w organizmie komunikują się. W jaki sposób? Otóż za pomocą sygnałów elektromagnetycznych, konkretnie fal milimetrowych. Kiedy te sygnały zostaną zakłócone poprzez toksyny, urazy, przewlekły stres, może wystąpić choroba. Więc terapie oparte na częstotliwościach działają poprzez harmonizację procesów metabolicznych komórek, wytłumianie stanów zapalnych, zwiększenie produkcji energii w mitochondriach, regulację układu nerwowego, detoksykację, usuwanie zastojów limfatycznych itd. Medycyna bioelektroniczna, częstotliwościowa wywiera całościowy wpływ na wszelkie dziedziny funkcjonowania organizmu. Jest z nim kompatybilna, bezinwazyjna i dlatego absolutnie bezpieczna. Pozwala zaaplikować się pacjentem i jego problemem poprzez wykorzystanie własnych mechanizmów organizmu. Dziedzina częstotliwościowa aspiruje także do oferowania innowacyjnych, wyjątkowo skutecznych działań wellness, w tym zabiegów kosmetologicznych. Wspiera urodę zewnętrzną poprzez wpływ na urodę wewnętrzną. Nieinwazyjne, częstotliwościowe modele technologiczne o szerokim zastosowaniu mają teraz, słuchajcie, kochani, ogromne znaczenie dla kosmetologii medycznej. Ultranowoczesne, nieinwazyjne, nietermiczne, bezpromieniste urządzenia kosmetologiczne są proste i ekonomiczne. Stosuje się je do wygodnego rozpoznawania klinicznego i diagnoz, ocenie na przykład niedomagań w terapiach skóry w przypadku wielu jej chorób zwyrodnieniowych oraz zabiegów upiększających i oceny ich skuteczności.
I już kończąc, kochani, takie podsumowanie, cytat z doktora, amerykańskiego lekarza Charles T. McGee. Nasze życie zależy od symfonii częstotliwości. Symfonii, która jest często niesłyszalna i niewidzialna, dopóki nie doświadczymy objawów dyskomfortu i ostatecznie choroby. Ta symfonia częstotliwości jest językiem wszechświata. Każda forma życia zależy od częstotliwości. Światło, które widzimy i dźwięki, które słyszymy, znajdują się w widzialnym i słyszalnym zakresie częstotliwości. W orkiestrze życia i wszechświata znajduje się jednak jeszcze wiele innych instrumentów, które pulsują z wolniejszą lub szybszą częstotliwością niż te, które widzimy lub słyszymy. Kochani, kończymy. Wam, jak i również uczestnikom tego eventu, o którym mówiłem, Sztuka Długowieczności, życzę po prostu zdrowia oraz wszelkiego innego dobra. Jak zawsze zapraszam do korzystania z wiedzy, czyli z mojego kanału Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski oraz ze strony mojej www.januszdabrowski.pl. Tam są akurat eksponowane moje książki, opisy i tak dalej. Można przynajmniej opisać, można je zamówić. Z przyjemnością wam je wyślę, bo to jest potężna wiedza, którą po prostu otrzymałem w ciągu ponad 30 lat pracy w tych wszystkich zagadnieniach. Kochani, to byłoby na dzisiaj na tyle. To była wielka przyjemność uczestniczyć w tym sympozjum, w tej konferencji naukowej, bo się wiele jeszcze się po prostu nauczyłem. W ogóle konferencja była rewelacyjnie zorganizowana. Czyli pod względem tym technicznym, organizacji, ale pod względem merytorycznym. Oczywiście, że dla wielu uczestników pewne treści prezentowane przez lekarzy, naukowców, profesorów mogły być bardzo ciężko niestrawne, z tego względu akurat ja przybliżałem ten temat medycyny fizykalnej, częstotliwościowej, bioelektronicznej, chociaż to, co mówiłem, to też nie musi być najłatwiej strawne. Myślę, że wielu z Was, którzy już często korzystacie z audycji na moim kanale, już wiecie, o co chodzi. I to słuchajcie, tak mówiłem uczestnikom tej konferencji, nie zapamiętujcie nazw, nie musicie tego wiedzieć, nie musicie zapamiętywać tych wszystkich dziwnych pojęć, terminów i tak dalej. To trzeba raczej, kochani, poczuć serduchem, nie brać tylko na, że tak powiem, rozum, który jest często rozumkiem, tylko poczuć sercem i poczuć tutaj na tym brzusznym mózgu, poczuć emocje, jak wspaniale jesteśmy zbudowani. I że są ludzie, którzy pracują, ciągle nauka się rozwija, daje nam nowe możliwości terapii, uzdrawiania, samoleczenia, regeneracji, dbania o piękno naszych ciał i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Jeżeli audycja Wam się spodobała, proszę o lajki, ale proszę też, słuchajcie, o chociaż jedno słowo, dlatego że algorytmy YouTube'a, jako komentarz oczywiście, pracują i oceniają. Możliwe, że to się przyda. Im więcej będzie takich odniesień waszych, no tym wiadomo, że szybciej ten kanał rośnie w górę, dociera do większej ilości ludzi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, najlepszego, papatki.